Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, lecimy sobie dzisiaj z paczuszką z Allegro, zakup, ale z małym, wielkim ale. Właśnie. Zakup na Allegro, słuchajcie, ale sprzedaje Chińczyk, tak żeby wysyłka z Chin i powiem wam, że strasznie dużo dostałem komentarzy odnośnie tego zakupu, takich sceptycznych, po prostu pisaliście mi, że nie dostanę tej paczki, że powodzenia, ktoś mi tam nawet jakiś adres firmy wkleił, kurde, w komentarzu na YouTubie i napisał na końcu powodzenia, Krzysiu. No i okej. Też już tak mnie nakręciliście, że myślałem, że nic z tego nie będzie. Tam ktoś pisał nawet jeszcze, że Chińczyk nadał na inny adres w ogóle, do jednego nie dotarła. Aj, cudy na kiju. No i powiem wam, że jestem w ciężkim szoku z tego względu, że paczka dotarła do paczkomatu. Co jest najśmieszniejsze, że ona przyszła mi do paczkomatu. Nie żaden kurier, chociaż było tak, że dostałem SMS-a właśnie, że mogę ją przekierować. Z całością zarządza generalnie firma Impost. Także nie wiem, oni chyba mają jakąś umowę na Allegro. Tak to wygląda. Dokładnie chodzi tutaj o firmę WorldTech Logistics Poland SP z OO. Powiem wam, że jestem mega zadowolony. Jeżeli chodzi o czas wysyłki, nie dość, że na Allegro, to jeszcze z Chin. No czegoś takiego to już jeszcze nie było, nie? Żeby na Allegro po prostu kupować z Chin. Dobra, pokażę wam jeszcze tylko szybciutko na Firefoxie, jak ta aukcja wygląda na Allegro i sobie przejdziemy do rozpakowania tej paczuszki. Także no, myślę, że będzie ciekawie, ciekawie, naprawdę. Jeszcze z tego, co już mi jedna osoba tam napisała w komentarzu, że ona też chyba kupi, jak zobaczy, że mi doszło, nie? No to miłego oglądania, mój przyjacielu. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o to sprzedający Victorious Make, zaraz sobie w ogóle zobaczymy jego przedmioty, jakie on ma ciekawe, w jakich cenach, bo naprawdę to jest fajna sprawa. Słuchajcie, jedna litokala 402 za 31 zł. Za tyle w Polsce, jak ona przechodzi jeszcze przez tych pośredników, dystrybutorów, nie ma mowy, żebyście kupili za tą kasę. To od razu mówię. 2 razy chyba droższe są sztuki z polskiej jakby dystrybucji. No coś około 7 dych. I to tak lekko najtańsza chyba wersja. Może ktoś znajdzie tańsze, to wtedy wklejcie tam jakiegoś komenta, nie? To sobie obczaimy też. Słuchajcie, no dwie zamówiłem od razu, 62 zł za całość. Myślę, że spokojnie się opłacało. To jest naprawdę fajna ładowarka. Ja miałem styczność, nie miałem przyjemność mieć styczność z tą litokalą wersją dwukanałową tylko i powiem wam, że no zrobiła na mnie wrażenie. Fajna, prosta ładowarka, tak? Słuchajcie, jeżeli chodzi o kraj wysyłki, no sami widzicie, Chiny, to jest dla mnie dziwna sprawa. Allegro, Chiny, co tu się w ogóle dzieje, nie? Przecież w ogóle jak ja bym był chyba na miejscu Allegro, to ja bym nie zgodził się na takie coś, żeby na Allegro była opcja sprzedaży z Chin, bo to po prostu oni rozwalają jakby ich system od środka, tak? Teraz więcej osób, zobaczcie, teraz więcej osób zobaczy yy, ten filmik i na pewno pomyśli sobie, kurde, przecież ja też mogę tak fajnie kupić taniej i w ogóle, a za oszczędzoną kasę wydać nie wiem na co. Tylko jest taki haczyk, patrzcie się zawsze przy tych wysyłkach z Chin, po ile jest wysyłka, bo tu jest tak zrobione, że jedna sztuka i tu będzie wysyłka, co? Gdzie tu jest wysyłka? Dziś chyba 10 zł pisze. Także to tyczy się jednej sztuki. Jakbym wziął 10 sztuk, to zapłaciłbym analogicznie 100 zł za wysyłkę. Wziąłem 2 sztuki i wysyłka mnie wyniosła 20 zł, czyli mamy razem tak o 62 plus 20, 82 zł za dwie litokale, tak? Wejście przez interfejs DC. I tylko pytanie jest, czy to jest oryginał, tak? Także do tego jeszcze też dojdziemy. Dobra, ja podlinkuję w ogóle
Jakoś dobra. O, ktoś tutaj wstawił, tylko ktoś mi napisał też w komentarzu, że to są niby komentarze z, nie wiem, z Alibaby, AliExpressów tutaj na Allegro, tak jakoś się łączą, czy po prostu ktoś faktycznie dał od y, Allegro, tak? Przez ten system. A mi się wydaje, że to jest przez system Allegro, bo to jednak są te gwiazdeczki. Także też potem coś w tym kierunku tutaj podziałamy, także spodziewajcie się też mojej jakiejś takiej opinii. No i co wam mogę powiedzieć? No kurde. Aha, jeszcze zobaczmy sobie przedmioty tego sprzedającego. Inne przedmioty sprzedającego w kategorii ładowarki. Na razie zobaczmy sobie, co on w ogóle ma ciekawego. Popatrzcie się. Nie kumam. Li 600? Aha, to za 71 zł. No to słuchajcie, 402 ma za 31, 600 ma za 71, Li 500 za 60. Trzy ładowarki ma. No i nie wiem, naprawdę szczerze wam mówię, że nie wiem jaka jest cena u polskiego dystrybutora przez polskich pośredników, na przykład tej tutaj za 70 zł. No bo załóżmy jak, no nie wiem, tak teraz będę strzelał 150, 140 razy 2 liczę już, nie? 60, no to ta powiedzmy, że no jak za stówę u polskiego dystrybutora kupicie, to będzie też spoko. I powiem wam, że się cofnę z ciekawości, bo chcę zobaczyć jego wszystkie przedmioty. Czy tylko on ładowarki ma 3, czy coś jeszcze tam posiada. Wszystkie przedmioty. Ile on ma tego? O Boże, 25 stron. No to powiem wam, że tak o. Dom i ogród, komputery. Dobra, otwórzmy sobie tak o komputery, konsola, automaty. Tak tylko na szybciutko. RTV AGD. Telefony i akcesoria, słuchajcie. Jak widzicie, przemysł 48, to też może być ciekawa. Gadżety. Sorry, ale zrobimy sobie... Aj, widać to? Widać, dobra. Otwarło mi się to, dobra, tylko szybko. Komputery, modem, wentylatory. Co to? USB wisi, modem, router 4G, 3 dyszki. Uchwyty, jakieś kamerki, samochodziki, stacja dokująca. O, co to jest? Nie wiem, co to jest. Aha, TPM, kurde. Sorka, to jest ten taki zabezpieczający, czy coś takiego, nie? Karty. O, klawiatura fajna, bezprzewodowa. A ciekawa, no. Z drugiej strony jest takie coś, pilot. Słuchajcie, fajna klawiaturka. Konwerter z AV na VGA za 6 zł. Duża mata podkładka, skróty klawiszowe. O ja pierdzielę, patrzcie się na to, ciekawe, nie? Nie, powiem wam, że jest konsole teraz i automaty. Co to jest? 1500 gra, aha, czyli pewnie jakaś przeróbka, kurde, że niby z konsol mało. O, tutaj co to jest? RTV AGD do CO2, zawór. Słuchajcie, kamerka termowizyjna. Rozdzielczość 240 na 320. Tak, już. Słuchajcie, jakby to miało taką rozdzielczość, to bym z 5 sztuk chyba wziął. Oscyloskop tranzystorów za 56 zł? I can't believe. Już muszę sobie tutaj te zdjęcia popatrzeć. Deser tranzystorów, ale jak tranzystorów? Już tu nawet nie widzę żadnego wejścia, żeby tranzystor włożyć. To jest po prostu oscyloskop. Chyba że można mu jakieś podpiąć sondę i nimi jakoś zmierzyć. Ale 56 zł, słuchajcie, oscyloskop. Taki fajny. Za 36 zł mamy ten testerek, a to już ta lepsza wersja jest. No, także ciekawe. Kubek, kurde, za 4,40.
200 kHz. Słuchajcie, ma tanie te rzeczy nawet, z tego co widzę. O, Litokala 402, miernik, Anenga 81 zł, ekran dotykowy. To jest ciekawostka, jeszcze takiego miernika nie widziałem z dotykowym ekranem, nie? Li 600. O, silnik środkowy 21 V. Zaciskarka za 53 zł, super opcja. Tester jakości wody 156 zł, nie tań. Nie jest takie tanie. Co tu jest? Solder maska za 13, ale wiadomo, jeżeli solder maska to tylko wersja 3 sekundy. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj telefony i akcesoria. Pirograf z regulacją temperatury, pędzel. Dobra, nie. Okej, ma ciekawe tutaj te przedmioty. Przemysł. O ja pierdzielę, za 77 zł macie mini tokarkę. Nie no, kurde. Ale jakie to ma wymiary? Silnik w obudowie, futerko te tutaj założone. Ale rozjebali system i na jakiejś takiej szynie aluminiowej pierdoleli. Po prostu geniusze. Mini tokarka. No, torby na wymioty, no wow. Tracerski, kurde. Słuchajcie, no gogle, okulary spawalnicze. To jest dopiero hit. Za tyle. O, mają nawet te za 4 zł. Słuchajcie, można kurde tutaj do koszyka nabrać. Dla kur gęsi, no nawet można sobie ptaki pooznaczać. Wiecie co wam powiem? Podlinkuję i tak do tego sklepu, to sobie możecie popatrzeć. Dobra, żeby nie przeciągać tego, rozpakowujemy. Jeżeli chodzi o wymiary, 19 cm na 11, czyli standardzik. Biorę mój magiczny skalpel, założyłem nowe ostrze, teraz powinno się to lepiej ciąć i teraz jak tu zacząć to? Dobra, jak chirurg, otwieramy bebechy, nie? Otwieramy, ale powietrze aż uszło tak. Czy oni to pompują jeszcze? Słuchajcie, ja już pod kątem widziałem i powiem wam tak o, szok i niedowierzenie. Patrzcie się, jak Chińczyk ładnie to zapakował. Kurde, ale fajne. Nie no, jestem w szoku, panie Chińczyku. Ała, ale się drasłem. Ale pojechałem po paluchu. Kurde. No nic będę. O kurde, poleciałem po palcu tym. To był test ostrza przy okazji. Słuchajcie, fajnie to zapakował. Naprawdę jestem w lekkim szoku, że tak ładnie o to zadbali. Popatrzcie się. Tutaj, tak o. I to taka fajna jest ta. Ale to jest zarąbiste, ja pierdzielę. To poduszka może być. Można by poduszkę sobie taką zrobić, jakbyśmy mieli takich parę warstw. No, fajne to jest. Takie paróweczki powietrzne. Nie no, jestem w szoku. Zobaczcie, takie jeszcze takim czymś. Takimi parówkami powietrznymi. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Tego to nawet szkoda wyrzucać, bo to można gdzieś wykorzystać przy jakiejś paczce. Jakiś telefon czy coś. O. Nie no, panie Chińczyku. Congratulations. Słuchajcie, Litokala. Opakowania. 2 ładowarki. Są, trzymam je tu w ręce. Mogę je powąchać. Nie, to nie jest żaden Matrix. To mi się nie śni. To wam się nie śni. To jest po prostu prawda. Doszło. Można zaklaskać. Można zaklaskać. Bo pan Chińczyk, no jeszcze krwią mu pierdzieliłem te
Dobra, słuchajcie, otwieramy sobie pierwszą litokalę. Zobaczmy sobie w ogóle pierw tak z bliska, co tutaj będzie pisało. Patrzcie, ile wersji tych. Compatible batteries. Nawet ja pierdzielę. In 5V, out 5V, battery, charger, power bank, micro 5 pin, made in China. Słuchajcie, input USB DC 5V 2 ampery, output current jest 500, 700, 1000 2 ampery. Output voltage mamy NIM HCD, Lion 38435, LiFe 32365. Mamy LiFe, kurde, będę mógł wreszcie sobie podładować normalnie, bez problemu. LiFe live. LiFe jak live. Dobra, otwieramy ją. Nie chcę ubabrać krwią. Więc tak o, w pudełku pan Chińczyk wrzucił nam kabelek, mikro USB. Niestety nie jest to mikro USB-C, czy tam USB-C, jak to woli. Długość tego kabelka, no wystarczająca, z 50 cm ma. Nawet mogę tą linijką przecież zmierzyć. O ja pierdzielę, ona jest do 50 cm. Słuchajcie, ostatnio kupiłem linijkę. Gdzie? W jakimś takim, kurde, dziwnym sklepie. No nawet więcej, 60 cm. 60 centów. Tu się kończy. Także 60 cm mamy kabel do zasilania tego, prawdopodobnie. Ładnie zapakowane. Kurde, muszę krew wycierać, żeby nie paprać tego. Ładnie zapakowane. Tu już więcej nic nie ma, czyli jest kabel z ładowarką. Nie chcę upieprzyć tego. Słuchajcie, instrukcja obsługi jeszcze do tego. Sama zajebista jest. Powiem wam, że mistrzostwo świata. Patrzcie się na to. Litokala. Kurde, nawet szkoda to otwierać. Ja chciałem jedną otworzyć, ale jak widzę tą naklejkę, też mnie serce się kraja. Także zrobimy inaczej. Jeżeli będzie 10 komentarzy na otwórz, to zrobię filmik z otwarcia tej litokali. A jeżeli nie, no to nie. Bo szkoda mi ją otwierać. Słuchajcie, out 5V, in 5V 2 amperki. I właśnie to jest z tym kabelkiem sobie podpinamy. Pyk, pyk. No i co wam powiem? No to jest litokala. Litokala. Ciekawy jestem. Jak ktoś ma tą litokalę kupioną gdzieś tak w Polsce, niech napisze, czy widzi jakieś różnice. Czy to jest jakaś podróba, czy po prostu to samo w zasadzie, tylko że kupione u Chińczyka. Tak naprawdę to wszystko, co my kupujemy, to jest z Chin. Nie ma co się oszukiwać. Nie ma czegoś takiego, że... No, oczywiście są jakieś tam podróby niektórych rzeczy, ale tak naprawdę to w niektórych przypadkach to nie ma co się tym przejmować. Słuchajcie, instrukcja obsługi. Kurde, coś pięknego. 4,35. Będę mógł podładować sobie w końcu normalnie każdy rodzaj, jaki tutaj mam na chacie, akumulatora. Tutaj jakieś informacje specjalnie daję w kadrze, żebyście mogli sobie na przykład to zapauzować, poczytać, albo jeszcze tak ustawię, żeby światło nie padało. No i co? No i co? No i co? Jakiś teścik teraz by się przydał. Jakieś ogniwka. I zaraz tak zrobimy, słuchajcie. Pójdę po ogniwa i zrobimy sobie teścika. No słuchajcie, drugie opakowanie. No to samo będzie, tak? Nie ma co się tu oszukiwać. Dokładnie, kabel, w środku ładowarka, także jest na pewno. Także nie będę już tego rozpakowywał. Sobie to odłożę gdzieś na bok. Panie Chińczyku, zrobił pan na mnie ogromne wrażenie. Dobra, idę po jakieś akumulatorki. Podłączę się pod ładowarkę. Tutaj gdzieś z boku akurat mam. Jest. A nawet mam kabel, słuchajcie. Nawet mam kabel. O, 100% już mi się naładował. Nawet mam dłuższy kabel też, mikro USB, także nawet teraz już ją mogę podłączyć. Słuchajcie, 5V, 2 amperki. Zobaczmy, co się stanie. Zaświeciły się wszystkie tutaj
500 mA. Świeci się. Zobaczcie, jak teraz postaram się to Wam to pokazać. Podłączę ją, jak to wygląda. Test. No i się świeci ta. Dobra, idę po akumulatory i zaraz sobie zrobimy jakiegoś testa. Dobra, słuchajcie, najpierw lajonki zwyczajne. Słuchajcie, włożę najpierw co to? Tu jest jakiś akumulator. Daję go w tą. Zobaczymy, co on nam pokaże. Ok, 50%, ale aha, 50% migało, że to jest Lion. Tu są takie te. Słuchajcie, on najpierw mruga po włożeniu, co to jest za ogniwo rodzaj. Mrugał mi 50%, czyli Lion 3,7V. No i teraz ją ładuję, nie? Prawie na maksa jest naładowana. Nie wiem, miernikiem mógłbym sprawdzić. Podejrzewam, że będzie miała coś 4V, coś koło tego. Da radę jakoś tutaj wepchać? Dlaczego tak się zrobiło? Ale dziwnie było, dobra, nie będę tak robił. Aha, bo tu jest nie ten. Ale bym wtopił, jeszcze bym zepsuł ładowarkę. Tutaj nie mam tego osłony na to i się zrobiło zwarcie, słuchajcie. 4,4V. Także patrzcie, jak wygląda wykrywanie. Staram się to pokazać z bliska. Widzicie? Miga 50%, Lion 3,7V. No i przechodzi w tryb ładowania. Coś pięknego. No i co mi się podoba, że to pięknie chodzi. To mogli wydać w tych. Dobra, ile ta ma? Zobaczmy najpierw miernikiem. Sprawdźmy sobie. 3,74. To jest ta EWE z hulajnogi. Z innych tych pakietów, co miałem. Też 50%, ale będzie pewnie mniej, 75%. No tak, ta już ma mniej faktycznie. Widzicie, ładuję ją. Zobaczmy sobie następny kanał. A co tutaj? Nie chce mi na tym kanale nic wykryć? O kurde, a na tym? Patrzcie się, nic mi nie wykrywa. Czyżby ten lajonek był... A nie, tutaj jest ta. Czekajcie, obetnę, bo chyba to haczy i nie chce złapać mi tutaj spód. No dobra, jeszcze raz. Ale jaja. Ej, nie chcę jej ruszyć. Ile to ma w ogóle tutaj? Uwaga, robimy na tym. 1,3, 1,2 V i tak spada, w dół leci te napięcie. Ale dziwnie, dobra. Patrzcie się, litokala nie podnosi tego ogniwa. W ogóle nic się nie dzieje, tak jakby go nie było. Dlatego odłożę go na bok. Zobaczymy zaraz chińskie te testery, czy one je dadzą mi radę jakoś obudzić. Dobra, teraz biorę jeszcze, sprawdzam te. 3,83. No to tu już powinno raczej pokazywać OK. OK, pokazuje, że to jest lajonek. No i teraz ładuję, tak. Fajnie, OK. Ta jest OK. No i teraz słuchajcie, te chińskie ogniwo wyciągnięte z tego śrubokręta, wkrętaka akumulatora na akumulator. Tutaj nic, no nie wierzę. Tak już się rozładowało. Słuchajcie, no ile to ma? Tak się rozładowała ten akumulator?
Patrzcie się, chiński akumulator to jest coś nieprawdopodobnego. I już, nie no, 4 V ma. Co jest? 4 V. No to dobra, włożę go tu. Dlaczego go nie wykrywa ta ładowarka? To jest pytanie. Za miliard punktów. No nie wykrywa tego Lionka ta Litokala. Nie no, wykrywa, okej. Lajonek, może gdzieś tam nie stykło. Ile? No praktycznie full. Dobra, wykryła. Już się coś zmartwiłem, że... Aha, ale jestem tępy. Jezu. Ja tutaj z żywicą testowałem, zalałem i utwardziłem. Tu po prostu nie ma żadnego połączenia elektrycznego. Ale jestem ciul. Dobra. Widzicie to? To jest ta żywica Sany Kubika. A ja się dziwię, co tutaj jest nie tak. Słuchajcie, Litokala jak na razie działa bez problemu. Także jestem mega e, zadowolony. Fajna ładowareczka. Już mi się podoba. I teraz idę po chińskiego testera, żeby sprawdzić. Tu aż wybruszyła się to. Co tu się stało? Czy po prostu CIT wywalił? Ale podejrzewam, że już nie ruszy tego. 0 V to już jest trup. Coś wam teraz pokażę ciekawego. Tutaj mam podpięte pod tą litokalę przecież mikro USB, te zwykłe. A żeby podpiąć tą chińską, bo tu są na USB-C, to wykorzystam. Przy kluczach sobie zapiąłem taki adapter. Myślę, że on się przydaje, co teraz mnie utwierdziło. Warto mieć takie coś przy kluczach. No i patrzcie się, teraz mogę sobie włożę tutaj tego mikro USB na C. Zarobisty patent. Do kluczy sobie to przyczepiłem, nie? No i zrobimy zasilanko. Stanie. Ale nie chcę wstać przez ten. Co mam go obrócić w drugą stronę? Nie wierzę. Słuchajcie, przez ten adapter. Ale badziew. Ale badziew. No nie działa. Co kurde, to jeszcze... Bo to jest OTG. Słuchajcie, no na razie zobaczyliście sami. Nie wypaliło. Także nie wiem o co chodzi. Chyba, że to jest OTG. Jakiś adapter. A to by było też ciekawe, bo jeżeli to by było z OTG, to może bym tą kamerkę spróbował podłączyć pod Samsunga, może by zadziałało w końcu. Dobra, słuchajcie, idę po normalny kabel USB-C. Chyba, że się zepsuło to urządzenie. Ale teraz mamy już podłączony na pewno sprawny kabel. Nie no, działa, Welcome 4.1. Szybciutko. Sprawdźmy sobie tego tutaj uszkodzonego pierwszego banku. No i co się stanie? Nie wykrywa go, kompletnie go nie wykrywa. Auto, start. Channel 1. Niestety. Nawet ten testerek go nie wykryje. Jedyna metoda, to wiecie co jest? Zrobienie. Załączę zasilacz serwisowy i spróbujemy tego akumulatorka obudzić tutaj zasilaczem. Nie pamiętam jak to w tych datasheetach tam pisali, ale muszę sobie na pewno zmienić tutaj. Dobra, ustawię. Dwa wolty. 2 wolty. No i amperaż wstawię. Słuchajcie, 100 mA.
Naprawdę nie pamiętam, jak to powinno się ustawiać na takiej zerówce, żeby ją podbić do iluś tam i dopiero potem tego. Słuchajcie, przykładam, obserwujcie tego, czy coś się będzie działo. Aha, nie włączyłem go. Dobra. 3, 2, 1. Wywalił CIT kompletnie. I to jest, słuchajcie, co to jest? EWE. I to mogło być te wadliwe ogniwo. Na przykład w pakiecie, tak? No jak widzicie, jest zero reakcji. Totalnie. Czyli wywalony jest tutaj ten CIT. Ja jestem zdania tego, że nie wciskam takiego ogniwa, wyrzucam je od razu do kosza. Także ja już sobie je nawet pokreślę flamastrem, żeby być pewnym, że się nie pomylę potem. Kosz. Nie ma co się w takich sytuacjach zastanawiać nad takimi decyzjami. Słuchajcie, jeżeli chodzi o lajonki, no to nasza litokala działa sympatycznie. Działa sympatycznie. Jeszcze bym sprawdził jedną rzecz ciekawą, bo tu jest wyjście od 5V. Czyli ona może robić jako powerbank. To też jest zajebista sprawa. Patrzcie się, wkładam sobie. No, odwrót włożyłem. Jestem ciekawy, czy ona jest odporna na odwrotne podłączenie, nie? To też jest kwestia. Zrobię tutaj mode. Jak są włożone te lajonki. Nic. No i co? I teraz byśmy sobie sprawdzili w roli powerbanka, czy na przykład to będzie ładowało telefon. Ten ma 100%. Także wezmę sobie, słuchajcie, tym razem mojego złoma Samsunga i podłączę z tego USB-C do telefonu. Zobaczymy, czy będzie ładowało telefon. Jeżeli będzie ładowało telefon, to nie dość, że ta litokala ma funkcję powerbanka, będzie wyśmienita opcja, bo gdzieś, kurde, na przykład macie w plecaczku takie coś, 4T, jeszcze fajnie jakby tutaj było zasuwane coś takiego, to można by sobie nawet coś dodrukować i wtedy Wam te akumulatory nie wypadną. Słuchajcie, podpinam pod ładowarkę, w sensie ładowarkę, pod litokalę. Obserwujemy, czy będzie tutaj coś się działo, tak? Uwaga. Zobaczę. No nic się nie dzieje. Ładuje? Nie, nie ładuje. Słuchajcie, nie ładuje. Chyba, że nie umiem tego użyć. For USB output, ostatni. Ale kurde, tutaj jest ten. Dobra, słuchajcie, tu mamy USB output. A tego nie wziąłem pod uwagę. To damy sobie tak. I teraz uwaga. Jest tutaj lajonka wykryło. Podpinam. Jest, ładuje. Czyli co? 48 minut do pełnego naładowania. Wow, to nawet szybko idzie. W sumie 48 minut. To powiem Wam, że to tak normalnie jak ładowarka ta 2 amperówka mi ładuje. 2 godziny i mam naładowany na fulla telefon. Działa, bo teraz już mi wykryło. I tutaj jest tym, nawet gdzieś tu będzie. Słuchajcie, zobaczcie, 56 minut do pełnego naładowania. Wow, teraz odłączam. Pozostało 22 godziny. Także jeżeli chodzi o tą opcję, ile ten lajonek ma, sprawdzę sobie. Ciekawy jestem, czy takim jednym lajonkiem bym 3,72.
czy jednym lajonkiem bym naładował na fulla telefon. Muszę sobie zrobić kiedyś takiego testa, że wezmę jednego lajonka, słuchajcie, który będzie naładowany na 100% i po prostu zobaczę, ile on będzie w stanie naładować mi telefon. Bo załóżmy, jak jednym, a to mógłbym nawet teraz obliczyć, jak on ma 2,5 amperogodziny, czyli 2500 mAh. Jeżeli w telefonie mam załóżmy 3000, no to wiadomo, że nie naładuje, tak? Czyli jeden taki na 80% naładowania telefonu, powiedzmy. No 80 to jest bardzo dużo, także gdzieś w jakiejś takiej sytuacji kryzysowej, gdzie na przykład, nie wiem, nie macie ładowarki ani niczego, a macie na przykład w plecaku taką litokalę z lajonkami, no to co, uratuje was na pewno i to sporo, a nie już tak sobie teraz próbuję wyobrazić taką sytuację totalnie kryzysową, jakieś zagrożenie, albo gdzieś w górach utknęliście i macie taką litokalę, 4 lajonki i słuchajcie, no i od tego zależy wasze życie, nie? Wow. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o tą litokalę, to ja jeszcze idę po inne wersje akumulatorów. Chcę zobaczyć z ciekawości, co się będzie działo po włożeniu. Nawet mam te kurde Enelopę czy jakoś tak, także nawet je byśmy sobie sprawdzili. No i bym sobie z chęcią sprawdził jakie? NIMH to też i Life, te 320, a kumpel mi dał te baterie, te akumulatorki, także będzie można sprawdzić. Zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, specjalnie wyciągnąłem ładowarkę Sanyo do Enelopów. Swoją drogą, od razu mówię, Enelopy, przezajebista sprawa. To są chyba najlepsze na świecie akumulatory, jeżeli chodzi o taką wersję paluszków. Są jeszcze wersje czarne, które są jeszcze mocniejsze, ale gdzieś jakiś czytałem test o tych Enelopach. Była tabela po prostu z przeróżnymi innymi jakimiś jeszcze akumulatorkami. Słuchajcie, i te, jeżeli chodzi o przedział czasowy, czyli na przykład samo rozładowanie po jakimś tam czasie, to Enelopy zdecydowanie lider. Zdecydowanie lider. Po prostu tam po, nie wiem, po roku z nich uciekło 5%, a z innych nawet i połowa, albo i więcej, albo wszystko. Wiecie, jak to jest. Także Enelopy, japoński patent to jest coś pięknego, nie? Nie żałuję tego zakupu, chociaż nie był tani, bo kiedyś ją kupiłem do aparatu fotograficznego, który po prostu takie paluszki żarł jak co? Jak żyrafa liście. I powiem wam, że naprawdę to już jestem przekonany, sprawdzone, że Enelopy to jest świetna jakość i opłaca się je kupić. I powiem wam tak, no jestem ciekawy, czy tego Enelopa to jest NIMH, słuchajcie, 1,2 V, 1900 mAh, czyli całkiem sporo, nie? No zobaczmy sobie, czy wykryje nam. Powinno się tu zaświecić tutaj ten 25 najpierw na dole, no i potem ładowanie, nie? Uwaga. Aha. Ja to jestem kozak. Nie podpiąłem mi przecież do prądu. Przecież z kosmosu energii nie dostanie. Dobra, jeszcze raz. Jest ten 500 mAh. Właśnie jeszcze nie wiem, jak się przełącza te tryby. To sobie będę musiał potem porozkminiać. Jest, ok, miga. No i teraz ładuję. Nie, no kurde, poezja. No to teraz mogę ładować sobie 4 te duże, 4 te małe. Ja pierdzielę. Litokala, rewelka. Naprawdę, za tą cenę, słuchajcie, 31 zł. Taką ładowarkę, tylko nic, kurde, brać, szarpać jak Reksiu szynkę. Dobra, teraz zobaczcie, tego Enelopa malutkiego wrzucę. On ma 750 mAh. Nie mam przetwornicy nawet takiej, żeby postawiła e, tego paluszka do na przykład 5 V, czy tam 9, ale to było ciekawe.
Tak samo. I ładuję. Dobra, to zróbmy sobie teraz takiego testa. Wkładam tego większego do drugiego banku. Jeszcze nie pokazywałem wam, czy ona ładuje jednego, dwa naraz, wszystkie naraz. Teścik. I ładuję. Ale czad. Dobra, następna. Co to jest w ogóle? Green Living. Nie wiem skąd to mam. Tesco. Patrzcie się, nawet napis Tesco jest. Ile to ma? 130 mAh, ale mało. W porównaniu do tego, ten ma 1900, a ten, słuchajcie, 130. No to przecież to jest 10 razy przynajmniej różnicy. Tak samo ja, trzecia. No i wkładam czwartą, tu jest data jakaś 06/2009. Słuchajcie, 2009 albo 19. Ale jaja. Nie, no to już by dawno się rozpierdzieliły. Okej. 4 naraz ładuję. Dobra, i teraz jak ten prąd zmieniać? Słuchajcie, zatrzymały się wszystkie. Bo tu jeszcze są TTE pewnie. Teraz idą równo. Ale numer. Ale jak się zmienia tutaj tą wartość, czy ma większym, mniejszym, to nie wiem. Nawet nie wiem, czy jest możliwe w przypadku niklowo-kadmowych ta regulacja. No trzeba by sobie tą instrukcję poczytać albo gdzieś zapodać jakiś filmik na YouTubie. Może ktoś to pokazywał, a na pewno pokazywał. Słuchajcie, rewelacja. NIMH bez problemu. Tutaj jest nawet podana wartość 250 mA razy 2 i 120 mA razy 2, jeżeli chodzi o AAA. DC 2,4V output. No nie pamiętam jak ja to ten. No to niby output 2,4V, tak? Czyli 2, a 4 naraz wkładałem i też ładowało. Tylko że całą noc. Takim malutkim prądzikiem. Enelopy, jak widzieliście, jakieś jeszcze inne. NIMH ogarnęła bez problemu, także świetnie. Idę jeszcze po tę lifę po, no i zobaczymy, czy też rozpozna. Ale sądząc po tym, co się już wydarzyło, jestem pewny, że tak. Słuchajcie, wkracza lifę po czwórka, znaczy nie, lifę po czwórka, tak dobrze mówię. Lifę po 4, 2 razy, czyli 3,2 V lifę, no 3,2 V razy 2 to 6,4. I słuchajcie, pojemność tutaj z tego, co pokazuje, jest 1500 mAh. Jakieś informacje z systemu ładowania CCORCV. I to jest już z takim kabelkiem, gdzie można do jakiegoś tam terminala to podpiąć z BMS-em tutaj. Prawdopodobnie tak, tu i będzie BMS-ik. Z tego, co mi mówił kumpel. No i co, rozwalmy sobie tą koszulkę. Wyciągnijmy te ogniwa i włóżmy je do litokali, ale nie wiem, czy tu będę musiał odlutowywać to. O kurde, tu jest cały system, widzę, połączeń, także na pewno. No niestety, trzeba będzie to jednego rozwalić, jeszcze mam tam inne, ale sobie zaraz zobaczymy, co to są za ogniwa dokładnie. Dobra, koszulka ściągnięta. Słuchajcie, jeżeli chodzi o połączenie, no to fajny systemik, pięknie, elegancko. Grand Pro. Słuchajcie, ogniwa jakieś. Grand Pro IFR
18650, 3,2 V, 1500 mAh, 4,8 Wh. Tu jaki jeszcze numer, czyli mamy Grand Pro. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi, to niech napisze w komentarzu. Możemy sobie popatrzeć tak z ciekawości jakiegoś datasheeta tych ogniw, o ile da się go tak łatwo znaleźć. Staram się teraz tą tutaj pod spodu jakby naklejkę ogarnąć. No i słuchajcie, jest zgrzewane to, ale don't worry, be happy, mamy od tego. Nawet mógłbym tutaj delikatnie podważyć. Tak, można podważyć, delikatnie złapać i to już puści. Takie zgrzewy to nie zgrzewy. Nic strasznego. Dobra, tu już mamy pięknie jeden ten ogarnięty. No i jeszcze są zgrzane tutaj na tych. Na tych trzeba będzie też rozpakietować. Ogólnie spoko zrobione. Dobra, słuchajcie, jedną już mam, także zobaczymy sobie to. Nie chcę tego tutaj za bardzo poniszczyć. Ta siemka, która to trzyma, sobie potem to posprzątam. Dobra, to. No i patrzymy te Life Po Grand Pro. Uwaga, czy wykryje? Nie, pomylił się. Wykrył Lajonka. Serio, wykrył Lajonka. No, wykrywa Lajonka. Patrzcie się. Lion 3,7 V. A jakie to ma napięcie w ogóle? Ten. 3,35, słuchajcie. 3,35. A on mi wykrywa Lajona. Ha. No cały czas tutaj mi wykrywa Lajonka. No to jak on chce go ładować? Na 4,2 V? Też Lajonek? Ale jestem w szoku. I też Lajonek. A jak tu zmienić tryb? Aha. Dobra, można zmienić na szczęście. Teraz ten. Life. A, bo tutaj można ten ręcznie zmieniać. Kurde. Dobra, jeszcze raz teraz zobaczę, czy on zapamiętał to. Wkładam. Nie no, wykrywa Lajonka. Trzeba zmienić. Słuchajcie, na Life Po zmienia. Na niklowo-kadmowy sam wykrył. A tutaj trzeba zmienić. Ale to nie szkodzi. Jak wiem, jakie są ogniwa, no to wtedy bez problemu, nie? No i dobra, on teraz mi będzie ten w trybie Life po 4 ładował to wszystko. Także mogę sobie je podładować i sobie je podładuję. Ale najpierw jeszcze tutaj ogarnę tego BMS-a. Czy co to za płytka tam siedzi. Słuchajcie, no fajnie to zrobione. Nie chcę zwary tutaj nigdzie pierdyknąć. O, tak go odszczepimy. Wszystko jest profesjonalnie zrobione. Popatrzcie, zabezpieczone. Nigdzie tutaj żadnego zwarcia nie będzie. Kaptonem poklejone jeszcze dodatkowo. Słuchajcie, jeżeli chodzi o drugiego, no to sprawdźmy sobie jeszcze tak z ciekawości, co będzie pokazywało, ale to samo podejrzewam. Dokładnie, tryb mode. Dopiero zmieniam na Life.
No i zaczyna mi ładować, tak? Dobra, to ja sobie podładuję je. Niech on sobie ten... Lifę, ok. Jestem ciekawy, czy może mieszane robić ładowania. Czy na przykład 2 lify i 2 lajonki. To już by był hit. No sprawdzę z ciekawości. Dobra, lajonka wykrył. Czyli można. Słuchajcie, można mieszać. 2 lify, lajonek. Tutaj mi ładuje w trybie lifę, a tutaj lajonka, nie? Jeszcze raz wyciągnę tego lajonka. Patrzcie się. Wykrywa jako lajonek. Drugą, ok. No i ładuje, nie? A teraz wyciągnę, słuchajcie, tego lifę po. Włożę jeszcze raz. Tryb. No wykrywa jako lajonek. Zmieniłem na lifę. Ale tu jest dalej lajonek. Słuchajcie, ok. To jest ciekawe. Można ładować mieszane. I lifę po czwórki i lajonki. Także rewelacja. Dla mnie rewelacja. Czegoś takiego ten chiński tester do testowania nie posiada. No on w ogóle nie posiada opcji niklowo-kadmowych, tych Li-ion high voltage, czy HV, ten skrót co jest na końcu, nie? A i właśnie, i te high voltage mam tutaj od laptopa, ale to już sobie zobaczę na inny temat. Dobra, słuchajcie, Litokala, przyszła skin, szybkie zakończenie, po prostu rewelacja jak dla mnie, jeżeli chodzi cenowo, to jest kosmos, mówię, 2 sztuki, czyli mam 8, słuchajcie, tych, tak naprawdę jak je połączę, to mam 8 miejsc do ładowania. Kurde, to teraz mam naprawdę sporo tego. Słuchajcie, tak o, ten chiński tester, 4 miejsca, 2 litokale, to już mamy 12 i plus mam jeszcze ten taki chiński powerbank na 10 ogniw, którym naprawdę da się naładować bez problemu lajonki i 10 sztuk, czyli ile? 22 sztuki naraz mogę ładować. No to już jest fajna opcja. Dobra, kończę, pozdrawiam, trzymajcie się, naprawdę serdecznie polecam. I tego samego sprzedawcę jak kupicie, raczej nie powinno być żadnych problemów, żadnego cła, o właśnie, jeszcze na sam koniec, żadnego cła, nic nie było, tak? Po prostu tyle, ile zapłaciłem na Allegro, tyle zapłaciłem i co? Zajebioza. Pozdro, trzymajcie się.